Koniec! Oddajemy auto. Czeka nas następna przygoda w Melbourne. Tym razem będziemy jeszcze bardziej dogłębnie testować cierpliwość i tolerancję linii lotniczej Jetstar, bo mamy 3 sztuki bagażu podręcznego, podczas gdy można tylko jedną na osobę. Moje bagaż podręczny prawdopodobnie waży no w sumie jakieś 18-19 kg, można 7 na osobę. No mam nadzieję, że jakoś uda nam się za pomocą może jakichś prostych sztuczek, o których nie wiedzą podróżni, przemycić to wszystko na pokład. Jedną z takich fajnych rzeczy na Tasmanii jest to, że mają bardzo dynamicznie rozwijający się przemysł alkoholowy. Jest tu pełno gorzelni whisky, oczywiście tradycyjne jest wino, jest Pinot Noir. Jest tu bardzo dużo winnic, można organizować sobie degustacje. Whisky jest od parunastu lat bardzo popularna. Tradycyjnie były to również gorzelnie ginu, ale gin jest teraz wypierany przez whisky. Także jest około 50-60 gorzelni whisky i ta liczba się coraz bardziej zwiększa. Można sobie je odwiedzać, można robić degustacje. Nie należy zapomnieć również o kraftowych piwach. Wiele miejsc również robi tutaj kraftowe piwa. Są nawet małe miasteczka, takie jak Beshino, w których jest mimo małej populacji aż 2 browary kraftowe. Także każda lodówka w każdym bottle shopie, w każdym barze, w najmniejszej wiosce tutaj jest pełna kolorowych puszek i butelek z różnymi lokalnymi produktami. Naprawdę dla miłośników alkoholu piękne miejsce. Natomiast to wszystko niestety nie jest tanie. Whisky na przykład z powodu małej skali produkcji i kosztów początkowych jest droga. Butelki kosztują od 100 euro wzwyż za zwykłą edycję, nie licząc edycji limitowanych. I to są najczęściej butelki pół litra, bo 0,7 jest bardzo rzadko spotykanym rozmiarem tutaj. Piwo, no o dziwo ceny w sklepie i w barach nie są bardzo odmienne od siebie. Być może jest to spowodowane wysokimi podatkami. W sklepie trzeba liczyć 3 do 5 euro w przeliczeniu na puszkę. Przy czym są to takie śmieszne formaty, jakie oni tu mają. Mała puszka to jest 375 ml, a duża 440. Bardzo rzadko spotyka się półlitrowe puszki. W barze no to już będzie 6 do 9 euro za piwko, nie? No nie jest tanio. No dobrze, nasz trik polegał na tym, że odprawiliśmy się osobno. Najpierw podeszła Iza swoją walizką i z 1 sztuką bagażu, a ja zostałem z 2 na dworze. Potem ja podszedłem z moją sztuką bagażu podręcznego i z walizką i oddałem moją walizkę, a Iza została z 2 sztukami podręcznymi na dworze. Natomiast zobaczymy jeszcze, jak to wszystko przejdzie, kiedy spotkamy te same panie za chwilę przy bramce. Dodatkowym smaczkiem jest to, że wykupiłem większy limit bagażu na Izę zamiast na siebie, bo spodziewałem się, że będę miał dużo whisky. Mam dużo whisky w walizce. No i pani powiedziała tak z przekąsem, no proszę iść ją opieprzyć, bo ona ma ciężką walizkę, a teraz pan może mieć mniej kilogramów, bo limit jest liczony wspólnie. Tak. Te kobiety zawsze mają dużo whisky w walizce. Natomiast już przy samej bramce trik polega na tym, żeby ukryć nadplanową sztukę bagażu pod kurtką. O, w ten sposób. No i to prawie by się udało. Gdyby nie to, że kiedy w bardzo miarowo posuwającym się tłumie podróżnych skanowałem moją kartę na skanerze, przez przypadek zeskanowałem kartę Izy. I pani się pyta, czy to ty? A potem zaraz, a co tam masz pod kurtką? Kelly, zobacz, on ma tutaj 2 duże. I ta pani ma 3, mają w sumie 3 duże, na plecach jest duża i pod kurtką ma drugą dużą i co teraz robimy? Wzbudziło się małe zamieszanie. Kelly mówi,
Słuchaj, weź ich na bok, musimy to załatwić porządnie. Ale pani w końcu mówi, go, idźcie, idź z Bogiem, synu. Powodzenia, niech Bóg cię ma w opiece. No i siedzimy. Właśnie wylądowaliśmy w Melbourne, jest 23. Wygląda na to, że kolejne rozdziały tej podróży zaczynamy albo wczesnym porankiem, albo późnym wieczorem. Tak czy inaczej jesteśmy zmęczeni. No już na płycie lotniska było czuć upał, gorące powietrze. Skończyła się tasmańska rzeźkość. Kurtki nie. No, jesteśmy w hotelu. Parking trochę nieortodoksyjny. Na dole maska samochodu, a na górze zmieści się jeszcze boks lokatorski. Ale pogoda w Sydney dopisuje. Melbourne. Sorry, jesteśmy w Melbourne. Pogoda w Melbourne dopisuje. Jest ciepło i przyjemnie. Nie uwierzycie, ale w pierwszym supermarkecie w Melbourne znaleźliśmy polskie słodycze. W naszej wizycie w Melbourne nie mogło zabraknąć odwiedzin u jednego z ostatnich wielkich mistrzów bumerangu. Can you tell me what makes a good returning boomerang? A good boomerang must have a leading and trailing edge. Yeah. It is no different than an aeroplane, Yeah. no different than a bird. If a bird's got no feathers, it can't fly. Yeah. No matter what shape, no matter what size. And then if you can't understand the wind, you've got real problems. You've got to learn that. So sailors are easier to teach. We will practice at home. Thank you so much, Bruce.
Dzień dobry, kochani. Kochani. Witamy z plaży. Tak, witamy z plaży. Jesteśmy na Great Ocean Road. To jest najbardziej znana droga widokowa w Australii. Plaża ogromna. Ogromna, pusta. Fale, morze kotłuje strasznie, No. fale są duże, ale jest bardzo przyjemnie. Miejsca starczy dla wszystkich. W zasadzie nikt się nie opala. Jest ciepło, jest 27 stopni. Głównie ludzie surfują tutaj na tych plażach. Dwa goldeny biegają. Biegają 2 goldeny. No jest fajnie. Jak woda? Jak dla mnie za zimna. Za zimna? No. A, to Piasek ciepły, idę na piasek. nie wiem, czy ogólnie widzicie te wszystkie insekty tutaj na masce, ale ja mogę tylko powiedzieć, że za takie lato to ja thank you very much. Zatrzymaliśmy się w Cafe Koala, to jest taka kawiarnia przy drodze w miasteczku Kenneth River. Oczywiście prowadzona przez Hindusa. Poza wątpliwej jakości fish and chips mieliśmy tu jeszcze nadzieję zobaczyć koalę, bo ta kawiarnia została nazwana właśnie na cześć koali, które jakoby zamieszkują pobliskie zarośla. Więc wybraliśmy się na spacer. Byliśmy w zaroślach, ale niby widzieliśmy jednego, ale był bardzo wysoko i w sumie nie mam pewności, że to był koala. Załóżmy, że to był koala, tak, widzieliśmy, ale był jeden i był wysoko. No. Poza tym to widać tylko jeszcze pluszaki w sklepie Hindusa i jego wypasioną furę V8 z rejestracją koala. Kochanie, chodź, na punkcie jesteśmy... Zasłaniam widok. Zasłaniam, nie zasłaniasz, muchy, zasłoń muchy. Tu jest po prostu, to jest najpiękniejszy tutaj punkt widokowy na tej trasie Great Ocean Road. Nazywa się 12 Apostołów, czyli 12 Apostles. O, Miliony much. jest 12 milionów much. Są takie przepiękne formacje skalne. O tej porze już jesteśmy przed zachodem słońca, jest mniej ludzi. co Ale i jest tak dużo. I tak dużo. Polatałem trochę dronem, woda jest przepiękna, plaże są przepiękne i te formacje skalne, które nie wiem, czy to nie jest trochę naciągane, czy ich faktycznie jest 12, ale jest ich sporo. Jeszcze z drugiej strony można pokazać. No, ja sobie dużo obiecywałem po tym widoku i w sumie on chyba nie zawiódł, co? Widok jest super. No, warto było jechać przez las przez 1,5 godziny. Mieliśmy aż ochotę ochrzcić tę drogę wielką drogą leśną, a nie oceaniczną, bo jechaliśmy cały czas w lesie. Ale no, jest naprawdę pięknie tutaj i dużo much.
Muszę wam powiedzieć, że mimo tych wszystkich pięknych rzeczy w Australii mieliśmy niedosyt dzikiej fauny zwierząt, które tu można zobaczyć. No i powiedziano nam, że pod latarnią morską na Griffith Island, gdzie właśnie jesteśmy, można zobaczyć wallabies, takie małe kangury i foki. No, Wypatrujemy, na razie nic nie widać. ale fajny spacer, 15 minut z parkingu wzdłuż pięknej plaży. Polecamy tak czy inaczej. Pogoda jest wspaniała i lekki wiaterek, ciepło. Super. Super, nie? No. Tutaj mamy kolejny taki punkt widokowy na trasie. Bay of Islands, Zatoka Wysp. Bardzo dużo. Jest mocne słońce, fajnie świeci, ale jest... Zimny wiatr. Nie ma much na plus, albo jest ich bardzo mało. Ale przepiękne miejsce. Warto to zwiedzić. Ostatni punkt odwiedzony przez nas nazywa się London Bridge, czyli londyński most londyński. Taki piękny łuk skalny Z dziurą w środku. z dziurą. Piękny kolor morza. No, wspaniałe jest morze. Plaża za nami, ale nie ma zejścia. Nie ma zejścia. No, jest trochę much, one mogą zejść. No, trzeba tu dbać o czapkę, bo wieje ostro. Włosy ci rozwiewa, kochanie, ale wyglądasz, uważam, bardzo pięknie. Idź. Ja bym chciał tu powiedzieć trochę o fenomenie Great Ocean Road, czyli Wielkiej Drogi Oceanicznej. To jest taka droga, która została zbudowana w latach 20. w Australii na wybrzeżu, na południowym wybrzeżu stanu Victoria. Tam wcześniej nie było dróg, były osady, które były kiepsko połączone z cywilizacją. Ta droga była dużym przedsięwzięciem infrastrukturalnym, natomiast w tej chwili ona jest głównie zjawiskiem turystycznym, bo wyparły ją w sensie transportowym drogi biegnące w głębi lądu, szybsze drogi. Ta droga ma 243 km oficjalnie i ciągnie się od miejscowości Torquay na wschodzie do miejscowości Allansford, a niektórzy nawet mówią, że do Griffith Island na zachodzie stanu Victoria. Ludzie rekomendują, że należy na nią przeznaczyć kilka dni, nawet tydzień. To moim zdaniem nie jest konieczne. Ta droga jest oczywiście, tak jak każdy fenomen turystyczny, przyciąga różne biznesy. To znaczy, oprócz pięknych widoków możecie się spodziewać również kraftowych lodziarni, restauracji, najróżniejszych zwierzyńców.
i innych klaunów z piłeczkami. Można tam dostać wszystko, sery, piwa, wina, whisky. No, wszystko typowe dla turystycznego miejsca nad morzem. Natomiast takie najbardziej fajne odcinki, moim zdaniem, to są odcinek od Anglesey w stronę zachodnią. On się kończy mniej więcej w Princetown. Na tym odcinku jest dużo klifowych przejażdżek, są ładne widoki, nawet z samochodu, są piękne plaże, szerokie, dobre do surfowania. Potem zaczyna się taki ponadgodzinny odcinek w lesie i tam nic kompletnie nie widać. Jeśli macie ochotę zwiedzać las deszczowy, to są tam jakieś możliwości spacerów, natomiast jeśli chodzi o takie kwestie widokowe, no to tam widać głównie drzewa. I potem od Princetown droga idzie przez najbardziej słynną atrakcję, formacje skalne 12 Apostles i potem różne inne, które są tam bardzo obficie reprezentowane i to oczywiście trzeba zaliczyć. No i na końcu polecałbym też wizytę w Griffith Island, która jest bardzo piękna, ma piękne, niezatłoczone sielskie plaże, piękne spacery i na tym bym zakończył. Melbourne mnie osobiście zauroczyło. Żałuję, że byliśmy tam tak krótko. Nie wiem, co w tym było. Być może piękna pogoda, ta mieszanka starego i nowego, bardzo widoczna ta energia, piękne krajobrazy nad rzeką, bardzo ożywione życie nocne, dużo restauracji, barów, klubów. Ale chyba też to, że miasto sprawia wrażenie takiego, po którym można się łatwo poruszać piechotą i transportem publicznym, mimo swojego rozmiaru. Chciałbym tam jeszcze kiedyś wrócić. Tylko przytrzymam. A, bo to jest tak, dobra. Dobra, to później ten. Mnie się osobiście Melbourne średnio podobało. Była najgorsza kawa, jaką piłam na wyjeździe. Miasto jest wąskie, zatłoczone. No są jakieś biurowce i w sumie one tam jakoś się wpasowują ogólnie w klimat, ale jak dla mnie było tam zatłoczno i nie wiem, czy to było spowodowane tym, że wcześniej mieliśmy naturę i były piękne widoki i później wjechaliśmy do ogromnego miasta, czy może jakiś gorszy dzień, ale dla mnie Melbourne nie było fajne. Dzisiaj wybraliśmy się do restauracji Meat and Wine w centrum Melbourne. Duży tłok, dużo ludzi, gwar, muzyka, piątkowy wieczór, a my jesteśmy tylko w jednym celu, żeby spróbować kangurzego mięsa. Nie mają steków, ale mają szaszłyki, także trzeba będzie spróbować. Przed kangurem dobre piwko. Jak piwko, dobre? Dobre, bardzo dobre. Zobaczymy, trzeba spróbować to jakoś zjeść. Bardzo dobrze zrobione. To czyste, nie za twarde, nie żylaste. Dobre mięso bardzo. Chude, ale treściwe. I co, jesteś zadowolony z kolacji? Bardzo. To był mój pierwszy kangur, ale na pewno nie ostatni. Kangury, bójcie się. I pozdrowienia z nocnego Melbourne. O, nie powiedziałem Sydney, to już znak, że się Połowa sukcesu. miasto tętni życiem, a my po pracowitym zjedzeniu szaszłyka z kangura wracamy do hotelu.